Drugi grudnia to dzień, w którym historia pokazuje swoje najciemniejsze i najbardziej przełomowe oblicza. Od siekiery w Nadarzynie, przez porwanie Krzysztofa Olewnika, po masakry w Parkland i Sandy Hook, a także kulę na dachu Pablo Escobara. Ale to też dzień, w którym nauka i technologia wkraczają do gry. Narodziny radarów w Anglii, pierwsze w Polsce zastosowanie chromatografii gazowej w śledztwie kryminalnym, czy wszczepienie pierwszego stałego sztucznego serca w USA, dowody, że ludzka pomysłowość potrafi ratować życie i łapać zło. 2 grudnia to data, w której splatają się tragedia, geniusz i historia, a każda z tych chwil zmienia świat na zawsze. Wszystko wydarzyło się dokładnie 2 grudnia na przestrzeni wieków. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Przełomowe wydarzenia kryminalistyczne i wynalazki. 2 grudnia 1939 roku narodził się radar jako narzędzie walki ze szpiegami w Daventry w Anglii. Robert Watson-Watt obserwował migający sygnał na ekranie, który wskazywał obecność bombowca z odległości 100 km. Wynalazek ten stał się kluczowym elementem systemów obrony powietrznej i wywiadu, umożliwiając monitorowanie. Przełomowe wydarzenia kryminalistyczne i wynalazki. 2 grudnia 1939 roku narodził się radar jako narzędzie walki ze szpiegami w Daventry w Anglii. Robert Watson-Watt obserwował migający sygnał na ekranie, który wskazywał obecność bombowca z odległości 100 km. Wynalazek ten stał się kluczowym elementem systemów obrony powietrznej i wywiadu, umożliwiając monitorowanie ruchu powietrznego w czasie rzeczywistym. Radar nie tylko chronił cywilów i żołnierzy, ale także stał się fundamentem nowoczesnej technologii wykrywania i śledzenia, która później znalazła zastosowanie w bezpieczeństwie publicznym i kryminalistyce. 2 grudnia 1975 roku powołano w Związku Radzieckim elitarną jednostkę antyterrorystyczną Alfa. Rozkaz podpisany przez Jurija Andropowa stworzył strukturę gotową do reagowania na zagrożenia terrorystyczne w kraju i poza jego granicami. Jednostka stała się wzorem taktyki antyterrorystycznej, a jej metody szkoleniowe i techniki operacyjne były studiowane przez inne państwa. Powstanie jednostki wyznaczyło nowy standard w przygotowaniu sił specjalnych, wpływając na rozwój taktyki operacyjnej, negocjacji kryzysowych i procedur bezpieczeństwa w całym świecie. 2 grudnia 1980 roku w Warszawie po raz pierwszy użyto chromatografii gazowej w polskim śledztwie dotyczącym otrucia talem. Laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej przy ulicy Oczkim w Warszawie zastosowało tę metodę do precyzyjnej analizy próbek toksycznych, pozwalając jednoznacznie wskazać obecność trucizny. Chromatografia gazowa zrewolucjonizowała polską kryminalistykę, stając się standardem w badaniach toksykologicznych i w pracy laboratorium sądowego. Od tej pory technologia ta pozwalała na szybkie wykluczenie niewinnych oraz dostarczanie mocnych dowodów w sprawach karnosądowych. 2 grudnia 2005 roku uruchomiono system VIS, znany jako Visa Information System, który gromadził odciski palców wszystkich przyjezdnych do strefy Schengen. System umożliwiał szybkie sprawdzenie tożsamości podróżnych i wspierał wymianę danych między państwami członkowskimi. Od momentu uruchomienia Visa Information System pozwolił na identyfikację dziesiątek tysięcy osób poszukiwanych listami gończymi oraz uniemożliwiał wjazd osobom powiązanym z handlem ludźmi i przestępczością transgraniczną. Technologia ta znacząco wpłynęła na bezpieczeństwo i efektywność pracy służb granicznych w całej Europie. 2 grudnia 2011 roku system informacyjny Schengen drugiej generacji SIS-2 wszedł w pełną operacyjną gotowość, obsługując
europejskie listy gończe w czasie rzeczywistym. Każdy poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości obywatel mógł być natychmiast zidentyfikowany dzięki centralnej bazie danych. System ułatwił współpracę międzynarodową, przyspieszył procesy wymiany informacji i znacząco wpłynął na efektywność działań policyjnych i kryminalistycznych w całej Unii Europejskiej. 2 grudnia 1982 roku Alec Jeffreys przedstawił koncepcję genetycznego odcisku palca, który dał początek kryminalistycznemu DNA. Odkrycie umożliwiło tworzenie baz danych DNA, identyfikację sprawców przestępstw oraz weryfikację osób niewinnie skazanych. Genetyczny odcisk palca zrewolucjonizował medycynę sądową i kryminalistykę na całym świecie, stając się podstawą w śledztwach dotyczących zabójstw, gwałtów i porwań. Od tego momentu DNA stało się niezbędnym narzędziem w pracy sądowej i w zabezpieczaniu dowodów biologicznych. Zbrodnie i morderstwa. 2 grudnia 1931 roku doszło do masakry siekierą w Nadarzynie dokonanej przez Władysława Surówkę. 23-letni Władysław Surówka wdarł się do domu, gdzie spało 6 osób i zadał im 27 ciosów siekierą. Zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością i była jednym z głośniejszych przypadków przemocy domowej w Polsce tamtego okresu. Pokazała, jak konflikty rodzinne mogą eskalować do tragedii, a także wymusiła wzmożone procedury policyjne w zabezpieczaniu miejsc zbrodni i dokumentowaniu dowodów fizycznych. Dodatkowo sprawa przyczyniła się do rozwinięcia metod profilowania psychologicznego sprawców przestępstw domowych oraz szkoleń dla organów ścigania w zakresie rozpoznawania sygnałów przemocy eskalującej w rodzinie. Była też jednym z pierwszych przypadków w kraju, w którym odciski palców, ślady narzędzi i mechanoskopia odegrały kluczową rolę w śledztwie. 2 grudnia 2001 roku odnaleziono ciało Krzysztofa Olewnika w betonowym grobie w lesie pod Płońskiem. Po prawie 2 latach poszukiwań ciało porwanego młodego przedsiębiorcy zostało odkryte w betonowym grobie. Porwanie było głośną sprawą w Polsce, a odnalezienie ciała doprowadziło do krytycznej rewizji procedur antyporwanych, współpracy policji z rodzinami ofiar oraz standardów zabezpieczenia miejsc przestępstw. Sprawa pokazała znaczenie technologii kryminalistycznych, takich jak analiza DNA, daktyloskopia, trasologia i dokładne dokumentowanie miejsca ukrycia ciała. Śledztwo nadzorowane po tym odkryciu wprowadziło zmiany w sposobie prowadzenia dochodzeń w sprawach porwań oraz podkreśliło konieczność tworzenia baz danych zaginionych osób i potencjalnych sprawców. 2 grudnia 2009 roku Marek K. zamordował żonę i 3 dzieci w Przegorzałach pod Krakowem, a następnie podpalił dom. Zbrodnia wstrząsnęła opinią publiczną i stała się punktem odniesienia dla zmian w prawie dotyczącym przemocy domowej i rodzinnych morderstw. Analiza zdarzenia podkreśliła znaczenie mechanoskopii, chemii i toksykologii sądowej, badanie miejsca pożaru, a także wykorzystania wizualizacji 3D do rekonstrukcji sceny przestępstwa. Prowadzone procedury zwiększyły skuteczność prewencji i interwencji wobec rodzin zagrożonych przemocą, a śledztwo stało się przykładem użycia kompleksowych metod kryminalistycznych. Od badania mikrośladów po profilowanie psychologiczne sprawcy. 2 grudnia 2023 roku w Wałbrzychu zamordowano 10-letnią Anastazję przez matkę i ojczyma. Sprawa wstrząsnęła lokalną i krajową opinią publiczną, pokazując niedoskonałości w systemach ochrony dzieci i monitoringu społecznego. Śledztwo wykorzystało zaawansowane metody kryminalistyczne, analizę biologiczną, daktyloskopię, trasologię, badania chemiczne miejsca zbrodni oraz profilowanie psychologiczne sprawców. Zbrodnia doprowadziła do zmian w procedurach reagowania na sygnały przemocy w rodzinie, podkreślając znaczenie prewencji, edukacji społecznej i ochrony dzieci.
Procedury te obejmowały m.in. szybsze zgłaszanie przypadków przemocy, monitorowanie kontaktów rodzinnych i koordynację służb socjalnych z organami ścigania. Narodziny i śmierć potworów. 1995 roku urodził się Nicholas Cruz, przyszły sprawca masakry w Parkland na Florydzie. Jego życie i późniejsze czyny stały się jednym z najważniejszych przypadków w historii Stanów Zjednoczonych dotyczących przemocy w szkołach. Masakra, którą popełnił jako nastolatek, wstrząsnęła opinią publiczną, wywołała ogólnokrajową debatę o kontroli broni palnej i bezpieczeństwie placówek edukacyjnych, a także zwróciła uwagę na konieczność rozwijania systemów wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Przypadek ten jest wielokrotnie analizowany w kontekście profilowania młodych sprawców oraz działań prewencyjnych mających zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości, zarówno przez psychologów, jak i specjalistów od bezpieczeństwa publicznego. 1992 roku przyszedł na świat Adam Lanza, późniejszy sprawca masakry w Sandy Hook w stanie Connecticut. Zbrodnia, która miała miejsce w jego późniejszym życiu, wywołała falę szoku w całym kraju i stała się punktem zwrotnym w debacie o dostępie do broni palnej w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie to doprowadziło do wprowadzenia licznych zmian legislacyjnych, zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach oraz rozwinięcia metod profilowania psychologicznego sprawców masowych zabójstw. Przypadek Lancy był wielokrotnie analizowany przez ekspertów kryminologii, którzy badali zarówno przyczyny zachowań młodych sprawców, jak i systemowe błędy, które mogły przyczynić się do tragedii, wskazując na potrzebę wczesnej interwencji społecznej i wsparcia psychologicznego. 1993 roku Pablo Escobar został śmiertelnie postrzelony na dachu budynku w Medellin przez kolumbijską policję. Jego śmierć zakończyła erę najbardziej brutalnej i wpływowej działalności kartelu narkotykowego w Kolumbii, który przez lata destabilizował kraj i sieci przestępcze w całej Ameryce Południowej. Śmierć Escobara była symbolicznym momentem w walce z przestępczością zorganizowaną i ukazała skutki wieloletnich operacji policyjnych, współpracy międzynarodowej i strategii antynarkotykowej, i jednocześnie jego historia stała się przestrogą dla kolejnych pokoleń przestępców i inspiracją dla licznych analiz kryminologicznych, pokazujących, jak narkotykowe imperia mogą wpływać na politykę, gospodarkę i społeczeństwo całego regionu. Katastrofy i zamachy. 1956 roku autobus Przedsiębiorstwa Państwowego Komunikacji Samochodowej spadł z mostu do zalewu w Świerklańcu, zabijając 32 osoby, głównie dzieci wracające z wycieczki. Wypadek miał miejsce podczas zimowego powrotu uczniów i młodzieży ze szkolnej wycieczki krajoznawczej. Pojazd wypadł z drogi i runął z mostu do wody, powodując natychmiastową śmierć wielu osób oraz poważne obrażenia u pozostałych pasażerów. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, wywołując ogólnokrajową debatę nad bezpieczeństwem komunikacji autobusowej i koniecznością wprowadzenia surowszych przepisów dotyczących kontroli technicznej pojazdów, limitów prędkości oraz kwalifikacji kierowców w transporcie szkolnym. Od tego czasu w polskim prawie transportowym wprowadzono szereg zmian mających na celu zapobieganie podobnym katastrofom, w tym obowiązkowe pasy bezpieczeństwa, szkolenia dla kierowców przewożących dzieci oraz rygorystyczne inspekcje techniczne pojazdów przewożących pasażerów. Tragedia ta stała się też punktem odniesienia dla służb ratunkowych i procedur ewakuacyjnych w przypadku wypadków autobusowych, w tym koordynacji działań Straży Pożarnej, Policji i służb medycznych. Nocy z 2 na 3 grudnia 1984 roku doszło do katastrofy chemicznej w Bhopalu w Indiach w wyniku wycieku gazu izocyjanowego z fabryki Unia Carbide. W jednej nocy tysiące ludzi zginęło, a dziesiątki tysięcy zostało trwale okaleczonych, cierpiąc na przewlekłe choroby układu oddechowego, oczu i skóry.
Wyciek gazu nastąpił w wyniku zaniedbań technologicznych i braków w procedurach bezpieczeństwa w zakładzie chemicznym, a katastrofa stała się największym tego typu incydentem przemysłowym w historii ludzkości. W konsekwencji światowa społeczność naukowa i prawodawcza rozpoczęła intensywne prace nad wprowadzeniem globalnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego, w tym kontroli instalacji chemicznych, systemów alarmowych i procedur ewakuacyjnych dla ludności cywilnej. Katastrofa w Bhopalu przyczyniła się również do rozwoju toksykologii sądowej, monitoringu substancji chemicznych w środowisku oraz międzynarodowej koordynacji w sytuacjach awaryjnych. W Indiach wprowadzono nowe przepisy karne i administracyjne nakładające odpowiedzialność na właścicieli i zarządy zakładów chemicznych, a także zwiększono nadzór nad przestrzeganiem norm bezpieczeństwa przez władze lokalne i centralne. Zdarzenie to stało się też przykładem, jak katastrofy przemysłowe mogą wywołać długofalowe skutki społeczne, zdrowotne i prawne, będąc jednocześnie lekcją dla całego świata w zakresie profilaktyki i odpowiedzialności korporacyjnej. Najważniejsze wydarzenia tego dnia. 1823 roku ogłoszono doktrynę Monroe przez prezydenta James Monroe. W tym dniu prezydent James Monroe wygłosił coroczną depeszę do Kongresu Stanów Zjednoczonych, w której zawarta została deklaracja, że amerykańskie kontynenty nie będą dłużej traktowane jako terytoria do kolonizacji przez żadne europejskie mocarstwo oraz że Stany Zjednoczone nie będą ingerować w wewnętrzne sprawy państw europejskich. To wydarzenie przesądziło o nowym porządku politycznym w stosunkach międzynarodowych, wyznaczając podział globu na dwie sfery wpływów: Nowy Świat pod ochroną Stanów Zjednoczonych oraz Stary Świat, pozostający pod wpływami mocarstw europejskich. Deklaracja stała się fundamentem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych na dekady, definiując ich rolę jako strażnika niezależności państw obu Ameryk i kształtując geopolitykę kontynentów aż po współczesność. W dłuższej perspektywie przyczyniła się do ochrony niepodległości wielu państw obu Ameryk, stała się symbolem idei samostanowienia narodów oraz ograniczenia kolonializmu w XIX i XX wieku, wywierając wpływ na stosunki dyplomatyczne i konflikty regionalne w Ameryce Łacińskiej przez dziesięciolecia. 1942 roku przeprowadzono pierwszą kontrolowaną reakcję łańcuchową w reaktorze Chicago Pile 1 w Stanach Zjednoczonych, inicjując erę atomu. W podziemiach Stadionu Uniwersyteckiego w Chicago naukowcy pod kierownictwem Enrico Fermi dokonali przełomu. Reaktor Chicago Pile 1 wszedł w stan krytyczny, co oznaczało pierwszą w historii samopodtrzymującą się reakcję jądrową stworzoną przez człowieka. To wydarzenie zapoczątkowało nową erę nauki i technologii, otwierając drogę do rozwoju cywilnej energetyki jądrowej, medycyny nuklearnej oraz przemysłu neutronowego i izotopowego, a także umożliwiając powstanie broni nuklearnej, która wpłynęła na zakończenie II wojny światowej i ukształtowała zimnowojenną równowagę sił w XX wieku. Eksperyment Fermiego miał również głęboki wpływ na rozwój fizyki jądrowej i chemii nuklearnej. Inspirował całe pokolenia naukowców do badań nad energią atomową oraz zmienił definitywnie globalną geopolitykę, wpływając na układ sił i strategię odstraszania nuklearnego, co miało konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju technologicznego w kolejnych dekadach. 1982 roku wszczepiono pierwsze stałe sztuczne serce Jarvik-7 pacjentowi w Stanach Zjednoczonych, co stanowiło przełom w medycynie transplantacyjnej i chirurgii serca. W Centrum Medycznym Uniwersytetu Utah pacjentowi zastąpiono chore serce urządzeniem Jarvik-7, które pozwoliło mu przeżyć 112 dni po operacji, a sam zabieg stał się kamieniem milowym w historii ratowania życia przy niewydolności serca.
Sukces operacji był impulsem do dalszego rozwoju technologii medycznych, w tym pomp wspomagania serca, sztucznych serc nowej generacji oraz biokompatybilnych materiałów używanych w implantach. Operacja miała również wpływ na rozwój procedur kardiochirurgicznych, medycyny regeneracyjnej i profilowania ryzyka pacjentów z niewydolnością serca, przyczyniając się do zwiększenia szans przeżycia tysięcy pacjentów na całym świecie. Zabieg Jarvik 7 stał się symbolem innowacyjnej medycyny, pokazując, jak nowoczesna technologia może radykalnie przedłużyć życie i zmienić podejście do terapii terminalnych chorób serca na skalę globalną. Jeśli chcecie osobny odcinek o którejś z tych spraw, piszcie w komentarzach. Dajcie łapkę, jeśli 2 grudnia już nigdy nie będzie dla Was zwykłym dniem. Do następnego.